Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Ostatnio dostaliśmy od Sigmy kilka nowych obiektywów z mocowaniem L i postanowiliśmy je sprawdzić podczas sesji fotograficznej w naszym małym studiu. Dzisiaj pokażę Wam efekty tej sesji oraz powiem, jakiego dokładnie sprzętu używaliśmy i jak ten sprzęt sprawdził się po prostu podczas fotografowania. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od aparatu. Wykorzystaliśmy najnowszy model od marki Leica, jest to SL2S. Charakteryzuje się on matrycą o niższej rozdzielczości. Mamy tu matrycę 24 megapiksele i uważaliśmy, że będzie ona zupełnie wystarczająca do tego typu zdjęć. No i jak się okazało później, już po obejrzeniu zdjęć na komputerze, miały one piękne kolory, dużą ilość detali, no i ogólnie jakość zdjęć z tego aparatu bardzo nas pozytywnie zaskoczyła. Samym aparatem wygodnie pracuje się w studiu, mamy duży, wygodny uchwyt. Przycisków nie jest zbyt wiele, ale jest ich wystarczająca ilość, żeby te najważniejsze funkcje mieć pod ręką. Samo menu aparatu jest takie minimalistyczne, bardzo proste w obsłudze, więc również podczas pracy szybko można było zmieniać ustawienia. Nie gubiliśmy się w menu tego aparatu, pomimo że jakoś bardzo mocno jeszcze się z nim nie zapoznaliśmy, przynajmniej ja nie miałem jakiejś jeszcze dużej styczności z tym modelem. Na pewno przydał się ekran pomocniczy na górze, żeby szybko rzucić okiem, zobaczyć jakie mamy ustawienia. Nie jestem fanem tego pokrętła tutaj, jest ono takie dosyć mało wygodne. No i nie jestem też fanem joysticka w tym aparacie, dlatego że jest on dosyć mocno oddalony od samego gripa, a ja mam małe dłonie i trochę ciężko mi było do niego sięgnąć. No ale jeśli ktoś ma większe dłonie, to raczej nie będzie to problemem. Ja tutaj bardziej mówię tak z mojej perspektywy. Sam aparat jest świetnie wykonany, ma duży, wyraźny wizjer, więc podczas pracy w studiu bardzo wygodnie się z niego korzystało. Wizjer jest na tyle duży, że trzeba się trochę do niego przyzwyczaić, żeby wszystkie parametry, wszystko ogarnąć okiem w tym wizjerze, ale myślę, że jest on godny pochwały, bo pracuje się z nim bardzo wygodnie. Bałem się, jak będzie sprawdzał się autofokus, dlatego że mamy tu 225 pól, ale tylko z detekcją kontrastu, więc w takich warunkach trochę słabszego oświetlenia może się on gubić, ale tutaj w studiu mieliśmy wystarczająco dużo światła i z autofokusem nie było najmniejszych problemów. Aparat jest wyposażony w wykrywanie twarzy oraz w wykrywanie całej sylwetki. W menu nie mamy wykrywania oka, ale pomimo to, kiedy twarz była wykrywana, oko również zawsze na każdym zdjęciu było idealnie ostre, więc tutaj ten autofokus i system wykrywania twarzy w takiej pracy studyjnej muszę pochwalić. Nie mieliśmy z nim żadnego problemu i jak jeszcze zobaczycie na samych zdjęciach, wychodziły one perfekcyjnie ostre. To też na pewno zasługa obiektywów Sigmy, o których opowiem Wam więcej za chwilę. Jak widzicie, mam przed sobą 4 obiektywy, 2 z nich to takie typowe portretówki, a 2 pozostałe niekoniecznie, ale o to nam chodziło, żeby pokazać Wam, że portrety można robić nie tylko obiektywami dedykowanymi typowo do portretu. Zaczniemy sobie od jednak typowej portretówki, czyli od nowej 85 ze światłem 1.4. Z tym obiektywem pracował się bardzo wygodnie ze względu na jego małe gabaryty. Jak na 85 i to taką jasną, jest on naprawdę mały i lekki. W połączeniu z Leicą SL2S ergonomia tego zestawu była wzorowa. Szczególnie kiedy zdejmiemy z niego dosyć dużą osłonę przeciwsłoneczną, to bardzo wygodnie się takim zestawem pracuje. Duży, przyjemny pierścień do zmiany ostrości, chodzi z takim miłym oporem, ale mi bardzo się podoba przede wszystkim pierścień przysłony, który w tym obiektywie może chodzić skokowo bądź płynnie, co na pewno docenią też osoby filmujące tym obiektywem. Obiektyw jest przede wszystkim bardzo ostry i oferuje bardzo ładne rozmycie tła. Jeśli jesteście fanem takich zdjęć z bardzo mocno rozmytym tłem, no to na 85 1.4 zdecydowanie bym postawił. Jest on bardzo ostry już od w pełni otwartej przysłony, tutaj na jakość tego obiektywu w żaden sposób nie mogę narzekać. Trzeba tylko pamiętać, że jeśli macie dosyć małe studio, to przy 85 jednak potrzebujemy tych kilku metrów odejścia, szczególnie kiedy chcemy zrobić coś więcej niż samą twarz modelki, więc o tym pamiętajcie, ale poza tym jeśli chodzi o portrety, no to tutaj 85 jest rewelacyjna i śmiało, jeśli tylko Wam budżet pozwala, brałbym ten obiektyw typowo do fotografii portretowej. Jeszcze chciałbym wrócić do autofokusa, który jest tutaj szybki, ale taki odrobinkę nerwowy. Zdjęcia były ostre, kiedy już potem oglądaliśmy je w postprodukcji, ale podczas pracy jest on taki nerwowy, chwilę tak szuka przed ostatecznym ustawieniem ostrości, ale jest on cichy i celny, a to jest najważniejsze.
Obiektyw kosztuje 5000 zł, więc nie jest tani, ale jak za nowoczesny obiektyw 85 mm 1.4 uważam, że cena jest uczciwa. Jeśli robicie zdjęcia portretowe, to na pewno warto sięgnąć po ten konkretnie model. Kolejnym obiektywem, którego używaliśmy, była 65 ze światłem 2.0. Jest to obiektyw z najnowszej serii od Sigmy. Obiektyw bardzo ostry, już od w pełni otwartej przysłony, dający również ładne rozmycie tła, ale jest to światło 2.0, a nie 1.4 i ogniskowa też jest trochę mniejsza, więc to rozmycie nie jest tak mocne, tak miłe dla oka jak w przypadku 85, ale nadal jest z tym naprawdę dobrze. Obiektyw jest jeszcze bardziej kompaktowy od 85, więc jeśli zależy Wam na gabarytach, no to 65 tutaj zachwyca pod tym względem, bo jest bardzo kompaktowa. Pierścień do ustawiania ostrości chodzi z przyjemnym oporem, pierścień do zmiany przysłony również jest na obudowie i się przydaje, chociaż w tym przypadku może pracować tylko z klikiem, nie możemy go wyłączyć. Autofokus w tym obiektywie jest rewelacyjny, jest bardzo szybki, ustawia ostrość od razu w punkt, no i działa lepiej i pewniej niż w 85. Ogniskowa moim zdaniem jest trochę bardziej uniwersalna niż 85 mm, jest to 65 mm, odrobinę szerzej, więc no moim zdaniem, jeśli nie robicie tylko portretów, ale też czasem robicie po prostu jakieś detale, albo częściej fotografujecie całą sylwetkę, to taka 65 może być ciekawym wyborem. Obiektyw jest też zdecydowanie tańszy, bo kosztuje 3200 zł. Teraz przechodzimy do obiektywów już takich nietypowo portretowych. Mamy Sigmę 105 i jest to obiektyw makro ze światłem 2.8. Pomimo że jest to obiektyw dedykowany do innego typu fotografii, to jak najbardziej takich obiektywów makro można używać w portrecie i możemy osiągnąć świetne efekty. A to zasługa długiej ogniskowej, dosyć jasnego światła, 2.8 to może nie jest jakoś super jasno, ale ciemno też nie jest. No i świetnej ostrości. Obiektywy makro muszą być bardzo ostre od brzegu do brzegu, no i w portrecie ta ostrość wychodzi i te zdjęcia są takie pełne detali, no po prostu bardzo, bardzo ostre. Rozmycie tła jest, myślę, wystarczające, chociaż tutaj nie ma co ukrywać, nie będzie ono tak intensywne i miłe dla oka w portrecie, jak w przypadku 65 czy 85. Trochę uciążliwy może być też autofokus, bo obiektywy makro muszą mieć autofokus bardzo precyzyjny, ale niekoniecznie szybki, więc tutaj ten autofokus będzie znacznie wolniejszy niż w zoomach czy takich portretówkach. Jest on precyzyjny, trafia w punkt, ale po prostu dłużej będzie szukał tej ostrości. Trochę sprawę poprawia użycie limitera, warto ten limiter użyć, ustawić sobie tutaj od pół metra do nieskończoności. Ten autofokus wtedy działa odrobinę szybciej, no ale nadal nie jest to na pewno demon prędkości. Trzeba też pamiętać, że 105 mm jest to dosyć już długa ogniskowa, więc w małym studiu musicie mieć naprawdę spore odejście. To był taki limit w przypadku naszego studia, które nie jest zbyt duże i no, musieliśmy się już praktycznie opierać plecami o ścianę w studiu, żeby być w stanie wykonać portret tym obiektywem. O wykonaniu jakiejś całej sylwetki w tak ciasnym pomieszczeniu no, nie mogło być mowy, więc jest to też pewne ograniczenie w przypadku takiego obiektywu makro. Nas zachwyciła przede wszystkim jego ostrość, więc jeśli robicie zdjęcia makro, a przy okazji chcecie poeksperymentować z portretami, to wiedzcie, że ten obiektyw, który macie, możecie również świetnie wykorzystać w fotografii portretowej. Te trzy obiektywy Sigma 2470, 65 oraz 85 są w naszej wypożyczalni, możecie z niej skorzystać, ale są tam dostępne tylko egzemplarze z mocowaniem Sony FE. Niestety wersji z mocowaniem L jeszcze w wypożyczalni nie mamy. Obiektywu makro również jeszcze w naszej wypożyczalni nie ma, ale być może się to zmieni, na pewno wtedy dam Wam znać na naszym Facebooku albo Instagramie. Ostatnim obiektywem będzie 2470 ze światłem 2.8 od Sigmy. Jest to uniwersalny obiektyw, który pewnie wielu z Was ma w swojej torbie fotograficznej, bo jest to taki wół roboczy, każdy trochę bardziej profesjonalny fotograf ma jakiś odpowiednik 2470 u siebie. No i pytanie, czy z takiego obiektywu można korzystać w fotografii portretowej, no bo nie jest to aż takie oczywiste, ale można pod warunkiem, że korzystamy z ogniskowych powyżej 50 mm. Po prostu po to, żeby ta sylwetka czy twarz była naturalna, kiedy będziemy robić portret na szerokim kącie, no to jak wiadomo, proporcje naszej twarzy będą bardzo nieatrakcyjne, więc możecie korzystać z takich obiektywów powyżej ogniskowej 50 mm. Polecałbym najdłuższą ogniskową w tym przypadku. My też fotografowaliśmy zazwyczaj na 60 bądź 70 mm. Przy w pełni otwartej przysłonie mamy tutaj 2.8, więc już uzyskamy takie całkiem przyjemne rozmycie tła. On oczywiście nie będzie tak ładne jak w przypadku typowych portretówek, ze względu na to, że jest to zoom i to już samo wpływa na wygląd efektu bokeh, no oraz obiektyw nie jest jakiś super jasny, ale myślę, że to rozmycie tła w większości przypadków będzie dla Was wystarczające.
Jeśli mówimy o fotografii studyjnej, no to tutaj w ogóle nie ma z tym tak dużego problemu. Obiektyw jest bardzo ostry, optycznie dobry, chociaż myślę, że nie tak perfekcyjny jak w przypadku 85 czy 65, no bo tutaj jednak mamy zooma, więc no trochę trudniej skonstruować obiektyw, który będzie idealnie ostry, idealny optycznie na każdej możliwej ogniskowej. Obiektyw ma świetny autofokus, tutaj nie można mieć do tego żadnych zarzutów, jest on równie szybki jak w przypadku 65, celny, cichy, nie ma z nim najmniejszego problemu. 65 i 24-70 najbardziej zachwyciły mnie swoim autofokusem. To już wszystkie obiektywy, których używaliśmy podczas tej sesji. Podczas sesji korzystaliśmy z dwóch rodzajów światła. Było to światło ciągłe oraz światło błyskowe. Światło ciągłe było naszym głównym oświetleniem, a światło błyskowe używaliśmy jako światło efektowe. Oczywiście w fotografii portretowej można używać jednego i drugiego oświetlenia. Oświetlenie błyskowe ma tą zaletę, że jest mocniejsze od światła ciągłego zazwyczaj. A światło ciągłe ma tą zaletę, że po prostu w prostszy sposób się ustawia to oświetlenie, bo na bieżąco widzimy efekt zmiany światła na modelce. U nas wybór światła głównego, ciągłego był spowodowany tym, że po prostu w trakcie sesji również kręciliśmy film i po prostu musieliśmy mieć jakieś oświetlenie na planie, a nie mogliśmy skorzystać z światła, które jest tutaj na górze, bo jest ono po prostu paskudne i mieszałoby się podczas fotografii ze światłem błyskowym i na zdjęciach ten efekt na pewno nie byłby zbyt ciekawy, więc zdecydowaliśmy się na światło ciągłe. Naszą główną lampą była Forza 300 od Nanlighta. Jest to lampa, która w tej chwili mnie oświetla, więc pokażę Wam ją na przebitkach. Jest to świetnej jakości światło, wysokie CRI, mocna lampa, więc tutaj jakościowo nie mam do niej żadnych zarzutów. Świetnie sprawdziła się podczas tej sesji jako takie główne oświetlenie. Lampa jest mobilna, mamy też możliwość pracy na bateriach oprócz zasilania ciągłego, co na pewno docenicie. Również w terenie można jej użyć. Drugim oświetleniem również była lampa od Nanlighta. Był to taki mniejszy LED, który się nazywa Mix Panel 60. Jest to również dobrej jakości światło o wysokim CRI, mocna lampa. No i używaliśmy tego dołączonego w zestawie softboxa, który dawał ładne, miękkie, takie uzupełniające oświetlenie. Lampa jest dosyć duża i ciężka jak na panel LEDowy, ale w takiej pracy studyjnej nie było to problemem, a doceniliśmy po prostu wysoką jakość światła z tej lampy. Oprócz światła ciągłego, które było naszym głównym oświetleniem podczas sesji, użyliśmy też efektowego światła błyskowego i skorzystaliśmy z bardzo ciekawego nowego adaptera od marki Quadralight. Jest to dziwne dosyć urządzenie, bo na lampę zakładamy obiektyw. Ciekawe rozwiązanie. Obiektyw pozwala nam skupić światło i wykorzystać różnego rodzaju wzory oraz kolory i rzucać je po prostu na modelkę, co tworzy interesujące efekty. Żeby z tego skorzystać, potrzebujemy jakiś obiektyw z mocowaniem Canon EF, bo póki co to akcesorium dostępne jest tylko z bagnetem Canona. My korzystaliśmy z 35 od Sigmy ze światłem 1.4. Mocujemy sobie obiektyw z jednej strony tego adaptera, a z drugiej strony mamy standardowe mocowanie typu Bowens, więc wiele różnych lamp możemy tutaj do tego podczepić. Można też użyć standardowej lampy reporterskiej. My wykorzystaliśmy lampę od Profoto model A1, dlatego że jest to po prostu bardzo dobrej jakości lampa oraz ma ona okrągły palnik, więc dobrze współpracuje z tym adapterem. Fotografowaliśmy po prostu z ręki, trzymając lampę i ten adapter. Wymaga to trochę wyczucia, ale efekty są naprawdę ciekawe. Im dłuższą ogniskową użyjemy w naszym obiektywie, tym te efekty świetlne będą bardziej skupione, będą one trochę mniejsze i zajmowały ogólnie mniejszą powierzchnię. 35 dawała taki optymalny, ciekawy naszym zdaniem efekt. Samo urządzenie może współpracować ze światłem ciągłym oraz błyskowym, ale w przypadku dłuższej pracy ze światłem ciągłym dosyć mocno się nagrzewa, więc tutaj raczej polecałbym pracę ze światłem błyskowym. Efekty wyglądają w taki sposób. Mamy kilka różnych takich wkładów, mają one różne wzory, możemy imitować jakieś żaluzje, okno, kropki, kreski, no dużo różnych tych wzorów tutaj jest oraz też mamy takie filtry żelowe. Taki efekt wkładamy sobie w taki dodatkowy adapter i tutaj mamy specjalne miejsce między obiektywem a lampą, żeby taki efekt sobie włożyć. I tyle. Bardzo proste urządzenie, a dające ciekawe efekty. Myślę, że warto się bliżej niemu przyjrzeć. Jest to zupełna nowość, jeszcze jest mało informacji w internecie na temat tego adaptera. Ja podlinkuję Wam po prostu link do naszego sklepu w opisie tego filmu. Na koniec jeszcze kilka słów o tłach, z jakich korzystaliśmy. Były to tła od firmy Kujawia Backdrops. Są to ręcznie malowane tła od naszego zaprzyjaźnionego fotografa Jacka W. Więc jeśli szukacie czegoś takiego bardziej nietypowego, co daje świetne efekty na zdjęciach, no to sprawdźcie sobie te tła od Kujawia Backdrops. My już jakiś czas temu je dostaliśmy, już dłuższy czas na nich pracujemy i jak na razie sprawdzają się świetnie. Znajdziecie je również na naszej
stronie. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie, żebyśmy robili więcej takich sesji i potem przygotowywali dla Was taki film, gdzie omawiamy po kolei, jakie obiektywy, jakie lampy, jakie akcesoria były wykorzystywane, to dajcie nam znać również w komentarzach. Wtedy po prostu będziemy robić takich filmów więcej. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!